Nazywam się Marta Gajewska i w tej prezentacji opowiem o mojej grze. Wszystko zaczęło się od zadania semestralnego. W pracowni gier i komiksów mieliśmy zaprojektować grę z mechaniką prostego wyboru. To właśnie ta prosta mechanika zdeterminowała całą fabułę mojego projektu. Z góry założone wytyczne, czyli gra, w której gracz musi dokonać jakiegoś wyboru, stały się dla mnie źródłem inspiracji. Chciałam stworzyć grę o podejmowaniu decyzji. Miał to być istotny element nie tylko mechaniki, ale i warstwy narracyjnej. Postanowiłam więc zaprojektować grę, w której dokonuje się różnych wyborów życiowych. Gracz ma możliwość podążać własną ścieżką, od narodzin aż do finału. Schemat gry jest podobny do powieści paragrafowej. Gracz dostaje zilustrowaną informację o sytuacji, w jakiej się znajduje, oraz dwie możliwości reakcji na nią. Każda z opcji wyboru prowadzi do kolejnej, zupełnie innej sytuacji. Wymagało to wymyślenia scenariusza w formie schematu drzewkowego. Wychodząc więc od pierwszego zdarzenia, w miarę rozbudowywania schematu natrafiłam na pierwszy problem. Brak powtarzalności w fabule wymuszał stworzenie gigantycznej ilości zdarzeń i zakończeń. Musiałam więc znaleźć sposób na okrojenie materiału. Postanowiłam podzielić historię na 3 rozdziały po 4 sytuacje. Każdy rozdział prowadzi do jednego z 3 zakończeń. To właśnie one stanowią punkty wyjściowe do kolejnych rozdziałów. Ostatecznie cały scenariusz składa się z 222 scenek. Każdą z nich musiałam zilustrować za pomocą krótkiej animacji. Miałam świadomość, że droga, jaką obierze gracz i decyzje, jakie podejmie, mówią dużo o jego osobowości. Stworzyłam więc 9 różnych bohaterów, którymi możemy stać się, obierając pewną ścieżkę. Następnie podzieliłam ich na 3 różne typy osobowości. Mentalność naszej postaci kształtuje się podczas pierwszego rozdziału. Drugi rozdział rozpoczynamy już z określonym usposobieniem i kończymy jako konkretna postać. Trzeci rozdział jest natomiast skoncentrowany na życiu naszego bohatera. Każdy z nich ma możliwość dotarcia do jednego z 3 przypisanych do niego zakończeń. Aż do finału nie wiemy, jak wygląda nasza postać oraz nie znamy wszystkich faktów z jej życia. Możemy jednak dowiedzieć się więcej, przechodząc grę wielokrotnie, dokonując jedynie innych wyborów. Losy wymyślonych postaci splatają się bowiem w różnych sytuacjach. Pozwala to zobaczyć naszą postać w zupełnie innej sytuacji, albo zobaczyć tę samą sytuację innymi oczami. Projekt został zrealizowany w formie responsywnej strony internetowej. Posiada również alternatywny layout na urządzenia mobilne. Po załadowaniu strony widzimy tytuł gry. Nowe życie rozpoczyna się w momencie kliknięcia w przycisk. Początek rozgrywki stanowią Twoje narodziny. Na górze strony znajdziemy opis zanimowanej sytuacji, poniżej zaś 2 opcje reakcji na nią. Wybierając jedną z nich, zostajemy przeniesieni do następnego zdarzenia. Dokonując kolejnych wyborów, pchamy fabułę do przodu. Dopiero gdy docieramy do zakończenia, poznajemy tożsamość naszej postaci. Jeśli chcemy poszerzyć naszą wiedzę i poznać historię innych bohaterów, możemy rozpocząć grę, ponownie klikając w przycisk w prawym dolnym rogu. Na zakończenie chciałam zaprosić do zapoznania się z całością gry na przedstawionej witrynie.